Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Peugeota 308 SV. A SV to skrót z języka angielskiego od słów station wagon, co w wolnym tłumaczeniu oznacza po prostu kombi. Wielu pewnie dodałoby nawet PSW jako skrót od piękny station wagon, bo faktycznie 308 w kombi może się podobać. Zresztą zwykły hatchback też jest bardzo ciekawie narysowany i nie inaczej jest odmianą kombi. Producent mocno się postarał i wyciągnął chyba co się dało, żeby auto było praktyczne, ale i bardzo ładne. Zobaczcie, jest nawet taka wystająca lotka, czy tam taki mały parapet. Po angielsku to się chyba nazywa ducktail, czyli kaczy ogon. Bardzo ładny detal. Jeszcze ładniejszym detalem są te dwie okropne atrapy wydechów. Straszne są. Klasycznie jak na Peugeota już przystało, duże wrażenie robią lampy i ich kształt, gdzie z przodu mają charakterystyczne wbijające się kły. Robi to wrażenie. I to zarówno z przodu, jak i z tyłu. Ale wracając jeszcze do atrap, to co ciekawe, w podstawowym wyposażeniu mamy normalny zderzak bez atrap. Ja mam środkową wersję wyposażenia, czyli Allure, i tutaj jak widzicie pojawiają się atrapy. Co więcej, w podstawie również nieco inny wzór ma grill oraz te przednie kły, które są tak jakby przerywane. Ale w sumie jedyna główna różnica wpływająca na prezencję pomiędzy wersjami wyposażenia to koło i wzór felgi, które przecież można zmienić. Zmieniły się też oczywiście wymiary względem hatchbacka. Kombi ma 4636 mm długości, czyli jest niemal o równe 27 cm dłuższe niż hatchback. Rozstaw osi też jest większy, ale już nieco mniej. I w kombi wynosi on 2732 mm, a w hatchbacku ma 2675 mm. Szerokość oraz wysokość pozostały bez zmian. No dobra, to pora na najważniejsze w kombi, czyli bagażnik. Kufer w 308 kombi ma 608 litrów pojemności, co jest bardzo dobrym wynikiem. Podłoga ma drugie dno oraz jest tam jeszcze w oddali dodatkowy schowek, idealny na zestaw naprawczy czy jakieś klucze. W kufrze znalazłem też gniazdo pod zapalniczkę, jeden haczyk oraz dwie siatki po bokach na jakieś drobiazgi. Miło też, że z poziomu bagażnika możemy złożyć oparcie kanapy. Niestety, jak widzicie, trzeba je dodatkowo pchnąć, bo same u mnie nie chciały się złożyć. Po złożeniu podłoga jest niemal idealnie płaska. Wsiadamy na tył, gdzie miejsca jest niemal tyle samo co w hatchbacku, czyli mieszczę się, ale nie mam za dużo wolnego miejsca. Zarówno na nogi, jak i na głowę mam kilka centymetrów wolnej przestrzeni, a mam 186 cm wzrostu. W odmianie kombi na głowę jest 16 mm więcej miejsca niż w hatchbacku. Z tyłu do dyspozycji mamy podłokietnik z miejscami na napoje, oddzielne nawiewy, dwa złącza USB czy gazetowniki. Jedynie szkoda, że nie ma otworu np. na narty za podłokietnikiem. Wskakujemy na przód. I tutaj w zależności od opcji możemy mieć albo manualne, albo elektryczne fotele. Ja mam te pierwsze. Fotel jest bardzo wygodny, łatwo go ustawić odpowiednio, ale nieco gorzej jest z kierownicą. 308, podobnie jak inne modele Peugeota, ma świetny kokpit z małą kierownicą, która jest poniżej zegarów, a nie, że zegary przechodzą przez wieniec kierownicy. Bardzo lubię to rozwiązanie, ale niestety, tak samo jak w zwykłej 308, tak i w kombi mam jakieś dziwne problemy, żeby idealnie ustawić kierownicę. Albo dosłownie dotykała moich nóg, albo wieniec delikatnie zasłaniał mi zegary. To jest jedyny model Peugeota, gdzie mam taki problem, bo zarówno w 208 czy w 508 nie miałem takich problemów. Dziwne. Ale sama deska bardzo mi się podoba, wygląda super nowocześnie i co najważniejsze, wykonana jest ze świetnych materiałów. Niestety, jak słyszeliście, pojawiają się skrzypnięcia oraz niestety jest trochę pianoblek, ale na szczęście w miejscach, gdzie raczej nie będziemy dotykać. Podczas jazdy jest absolutna cisza, poza jednym, brzęczeniem gdzieś na środku podszybia. I to brzęczenie bardziej mi brzmi jak jakieś lekkie sprzężenie w głośnikach. Niestety nie udało mi się tego uchwycić na nagraniu. W takim razie pora pobawić się systemem multimedialnym. Ja mam opcjonalny system z dodatkowym panelem pod spodem, który ma niestety jedną wadę. Jak zgasimy samochód i wyłączą się oba ekrany, to widać jak mocno się palcują i kurzą.
Drugi minus to oczywiście obsługa klimatyzacji. Wszystko trzeba klikać na ekranie, brakuje tu fizycznych przycisków. Zwłaszcza, że pod tym drugim ekranem są fizyczne przyciski i tu spokojnie można by subtelnie ukryć przyciski od temperatury. I co ciekawe, z tego co widzę, to w podstawowym wyposażeniu, jak nie mamy tego panelu z dotykowymi przyciskami, to jest właśnie w tym miejscu panel od klimy. Czyli podobnie jak z atrapami wydechów, tak i tutaj podstawowe wyposażenie wydaje się lepszym rozwiązaniem. Co do samego systemu działa nieźle, chociaż zauważyłem delikatne przycięcia oraz od czasu do czasu kamera cofania włączała się z dużym opóźnieniem. W ogóle ja miałem zwykłą kamerę, która robiła 360 stopni za pomocą jednej kamery, czyli dopiero montowała obraz z obszaru, przez który przejechaliśmy. W opcji jest jednak prawdziwa kamera 360 stopni, która robi obraz z 4 różnych kamer. Drugi ekran to cyfrowe zegary, które mają kilka różnych motywów oraz kolorów w zależności od trybu jazdy. Niestety motywy są dość słabe, mocno zagmatwane i brakuje chociażby ciągłego pokazywania średniego czy chwilowego spalania. Prędkościomierz czy obrotomierz też mógł być normalny w jednym z motywów, bo tak to nawet nie widać, jaka jest prędkość maksymalna na zegarach. Ach, co to była kiedyś za zabawa, jak się przez szybę sprawdzało, ile auto ma na liczniku. Wróćmy do schowków. Tutaj nie ma co narzekać, jest ich wystarczająca ilość. Narzekać niestety trzeba na gamę silnikową, bo moim zdaniem tu są braki. W podstawie mamy silnik 3-cylindrowy 1.2 turbobenzyna o mocy 130 koni. Dalej mamy turbodiesla 1.5 4 cylindry o mocy też 130 koni. I to by było na tyle ze zwykłych silników, bo dalej są tylko dwie hybrydy i to obie PHEV, czyli takie, które możemy ładować z kabla. I mają one kolejno 180 lub 225 koni. I te hybrydy oparte są o silnik 1.6 turbo, 4 cylindry, który sam w sobie generuje 150 lub 180 koni. I szkoda właśnie, że nie ma 308 z taką jednostką spalinową 1.6, ale bez tej hybrydy. Taka benzyna, około 160 koni, byłaby optymalna dla takiego auta. Bo tak, to zostaje nam wybór pomiędzy turbodieslem lub małą turbobenzyną. I ja w hatchbacku testowałem już turbobenzynę 1.2, więc teraz pora na diesla. Tak ta bestia pracuje. No cóż, zwykły klekot diesla, który jest oczywiście słyszalny również w kabinie. Chociaż tutaj muszę dodać, że 308 SW jest bardzo dobrze wyciszona i nawet w trasie przy 140 w kabinie jest w miarę cicho. A sam diesel, no jak to diesel, ma niezłą elastyczność i bardzo małe zużycie paliwa. Zacznijmy od osiągów. Katalogowo do setki powinno być 10,9 sekundy, co jest słabym wynikiem jak na taką moc, zwłaszcza, że benzynowe 1.2 o tej samej mocy robi pierwszą setkę o 1 sekundę szybciej. Aha, i z dieslem zawsze mamy 8-biegowy klasyczny automat. Pora więc na pomiar. Faktycznie, deklarowane 10,9 sekundy, chociaż odczucia są nieco lepsze. Podczas jazdy nie brakuje mocy. Mamy 300 Nm, dostępnych od 1750 obrotów, co czuć. Co prawda skrzynia ma pewne opóźnienie w redukcji, ale nie jest ono bardzo duże. Nie jest bardzo duże spalanie, a raczej jest małe. W trasie, jadąc ciągle 140 km na godzinę, osiągniemy wyniki na poziomie 6 do 6,2 litra, a jadąc stówą schodzimy poniżej 4,5 litra.
Na trasie nic lepszego niż diesel nie ma, no chyba że jakaś benzyna z LPG. W mieście natomiast, nawet na krótkich dystansach, tuż po odpaleniu silnika, miałem wyniki na poziomie 7,5 litra. Jak pojeździłem nieco więcej, to mój wynik oscylował około 6,5 litra. Bak paliwa ma 52 litry, więc na trasie da się zrobić ponad 1000 km na jednym tankowaniu. Ładnie. A jeszcze ładniejsze jest prowadzenie, bo 308 naprawdę świetnie się prowadzi. Układ kierowniczy jest precyzyjny, ta mała kierownica świetnie leży w dłoniach, a zawieszenie jest sztywne, ale nie twarde. Wciąż jest komfortowo. Bardzo miłe zaskoczenie. To w takim razie pora na cennik. Podstawowy 308 kombi z silnikiem 3-cylindrowym turbo 1.2 o mocy 130 koni i z manualem kosztuje 113 300 zł, czyli jest o 5000 zł droższy niż hatchback. I to 5000 zł tyczy się każdej wersji silnikowej i każdej wersji wyposażeniowej. Dopłata do automatu to 9500 zł. Za 130-konnego diesla, już z automatem, bo tylko taki występuje, trzeba zapłacić minimum 130 600 zł, czyli jest on o 8000 zł droższy niż benzyna 1.2 turbo. Najdroższe są oczywiście hybrydy, które startują od 172 000 zł za wersję 180-konną oraz 194 000 zł za wersję 225-konną. Z tym, że ta ostatnia jest od razu w najwyższym wyposażeniu. Ale wciąż jest bardzo drogo. 200 000 zł to zdecydowanie za dużo jak na takie auto. Podsumowując, 308 kombi to bardzo ciekawy wybór. Wygląda zjawiskowo, i to zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, ma duży bagażnik i bardzo dobre materiały. Do tego prowadzi się też bardzo dobrze i dość mało pali z dieslem pod maską. Niestety największa wada to gama silnikowa, która jest bardzo uboga, oraz te dziwne cyfrowe zegary. Mimo wszystko uważam, że 308 kombi to ciekawa propozycja. Cześć!